wielki zaszczyt, a przede wszystkim przyjemność, bo oczywiście część honorowa i taka uroczysta to jest niezwykle ważna dla poczucia własnej wartości czy dla własnej ważności, bo oczywiście być zaproszonym na taki właśnie ważny moment to już jest wielkie wyróżnienie. Ale przyjemność mi towarzyszy cały czas, od momentu wejścia do tej uczelni, co nie było łatwe na tym wielkim kampusie. Z takiego powodu, że ja bardzo lubię momenty przełomowe. I te momenty przełomowe, właściwie w jakimś sensie lubię je upamiętnić, lubię przywiązać do nich jakiś szczególny rodzaj znaczenia. No i właśnie dzisiaj też. To jest przekroczenie progu uczelni, która nosi imię człowieka, który gdyby nie zachorował, to mógłby, chciał nawet bardzo i towarzyszył mi przy działaniach, które wiązały się z moją pracą doktorską i późniejszymi badaniami. Potem się okazało, że sama naukowa działalność mnie trochę zmęczyła, znudziła i zajęłam się głównie taką praktyczną stroną tego, czym wiedza o uzależnieniach i taka nowoczesna psychologia, która polega na dodawaniu mocy, dodawaniu odwagi, jest ważniejsza i ciekawsza dla mnie. Więc wszystkich bardzo serdecznie witam i bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że osobiście przede wszystkim pani rektor, bo poznałyśmy się przy okazji, w której ja gdzie indziej miałam możliwość wystąpienia i chyba to wystąpienie sprawiło, że dzisiaj się spotykamy. Postaram się również dorównać tej intencji czy temu wyróżnieniu. Temat dzisiejszy wzbudził we mnie mieszane uczucia. Ambiwalencja wynikała z faktu, że być szczęśliwym w trudnych czasach jest bardzo trudno. Ale z drugiej strony być nieszczęśliwym w trudnych czasach to jest w ogóle zaprzepaszczenie wielkiej szansy. Szansy zarówno osobistej, rozwojowej, bo rozwijamy się tylko w trudnych czasach i z trudnymi ludźmi i gdy pokonujemy trudne zadania, ponieważ łatwe życie, łatwe czasy, łatwe osoby, łatwe zadania w gruncie rzeczy niewiele od nas wymagają. Na tym dlatego mówimy, że są łatwe. No więc tak sobie pomyślałam, że właściwie w trudnych czasach to przy odrobinie nawet tego mojego wprowadzenia wystarczy, żeby sobie uświadomić i widzę już i słyszę, jak strzelają te neurony w głowach państwa. Aha, no faktycznie w trudnych czasach to nic dziwnego, że musimy być szczęśliwi. Słowo szczęście tutaj ma trochę, jest takie przereklamowane, ale nawet je zatrzymajmy, można sobie później trochę je zmodyfikować, ale właściwie w sytuacji, która wymaga od nas wiele, a takimi cechami charakteryzują się trudne czasy, to nie mamy wyjścia. Musimy w sobie i wokół siebie znaleźć bodźce, możliwości, umiejętności przede wszystkim, które pozwolą, że my z tymi trudnymi czasami sobie poradzimy. No bo jaka jest alternatywa? Gdy będę załamana, nieszczęśliwa, smutna albo zniechęcona, rozgoryczona, rozczarowana, narzekająca, to praktycznie już w ogóle nie mam nic do powiedzenia. Zadam takie pytanie proste, głównie mówię do młodzieży, ponieważ dorośli, starsi, to wszyscy wiemy już to, ale przypominam sobie siebie w wieku inauguracji swojego życia akademickiego. Proszę mi tak w wyobraźni sobie odpowiedzieć na pytanie, czy gdy mamy przed sobą jakiś trudny problem albo trudne zadanie, wyzwanie,
to się nazywa dzisiaj we współczesnym języku. Gdy mamy coś trudnego przed sobą, to łatwiej podejmiemy ten trud, gdy mamy dobry humor, czy gdy mamy zły. Odpowiedź jest oczywista. Jak człowiek ma zły humor, i na tym polega zresztą zły humor, i poczucie nieszczęścia, i poczucie niezadowolenia, że nam się czegoś nie chce, a czasami w skrajnych przypadkach to nam się niczego nie chce. Czyli odpowiedź albo streszczenie tego postulatu być szczęśliwym w trudnych czasach samo przez się nasuwa się jako oczywiste. Inaczej nie można. Teraz jak to zrobić? W jaki sposób? Jak się nie poddać tym nastrojom, które wiążą się z odkrywaniem, z dowiadywaniem się o rzeczach, które nas frustrują albo które nam zagrażają. Bo to też jest cecha takich właśnie czasów. Albo coś nam się bardzo nie podoba, albo co więcej, wiąże się czasami pojęcie trudności albo przeżywania jakichś negatywnych zjawisk w świecie, w rodzinie, w życiu osobistym, wiąże się z zagrożeniem stratą. Dlatego to są trudne sytuacje, ponieważ budzi się lęk. A jeżeli skutkiem tej trudnej sytuacji, choroby politycznej, choroby osobistej, choroby intelektualnej, jakiejkolwiek formy, jakiejkolwiek odmiany dysfunkcji albo działania, które przynosi szkody, są straty. A strat nie można potraktować jako coś dobrego, należnego. Wprawdzie towarzyszą nam przez całe życie, ale wiemy, że z nimi nam jest źle. Jedynym sposobem na przeżycie, bądź oczekiwanie, bądź obawę, że mogę coś utracić, to jest nauczenie się, nabycie pewnej umiejętności, która mieści się w zakresie tego, co nazywamy odporność. I tą częścią odporności, tą częścią gotowości do stawienia czoła jest zdolność do akceptacji. Akceptacja to nie jest uczucie. Ja nie muszę się cieszyć, że coś ważnego tracę. Ja nie muszę być zachwycona, że z czegoś muszę zrezygnować, bądź ktoś mi coś odbiera. Natomiast jeżeli tego nie zaakceptuję, to znajdę się w stanie, który charakteryzują bardzo dotkliwe, a nawet często trochę niefachowo, ale popularnie nazywane bywają negatywnymi uczuciami. One nie są negatywne w jakimś patologicznym sensie, wręcz przeciwnie, są bardzo logiczne, bardzo uzasadnione. Tym niemniej są niedobre dla nas. Jakie to są uczucia? Gdy nie godzę się na coś, to się znajduje w stanie, no co to jest niezgoda, bunt. Często używane słowo walka. Często pojawia się smutek. To zależy trochę od naszego temperamentu indywidualnego. Są ludzie, którzy na większość frustracji reagują gniewem, a są inne osoby, częściej kobiety, chociaż to nie jest reguła, częściej reagują smutkiem, rozpaczą, nawet depresją. No i teraz pytanie, jak sobie radzić w trudnych czasach? No przede wszystkim
nie dać się zepchnąć w te negatywne, dotkliwe uczucia. Nie gniewać się na czasy, nie obrażać się na tych, którzy te czasy stymulują albo prowokują. Nie zajmować stanowiska ludzi obrażonych na to, co mi się nie podoba. Ma prawo mi się nie podobać, mam prawo wobec czegoś protestować, ale wszelkie emocjonalne reakcje są dopuszczalne, a nawet uzasadnione wyłącznie w pierwszym odruchu, wyłącznie gdy coś do mnie dociera. Gdy już natomiast zobaczę, że zdarzyła się, że trwa jakaś sytuacja, to już jakaś forma dojrzałości, zdolności do akceptacji powinna nas ustrzec przed trwaniem w tym niezadowoleniu. Bo przypomnę, niezadowolenie powoduje, że mi się nic nie chce. A przecież, gdy mamy trudną sytuację, to z definicji ona jest bardziej wymagająca. Rewolucji i zmian w świecie nigdy nie wprowadzili ludzie w opresję. Gdy ktoś czegoś bardzo nie akceptuje, to jest albo wściekły, albo obrażony, albo szuka ucieczki. Nie będę wchodzić w ten temat, bo ucieczka w jakiejkolwiek formie zamienia się w patologię. I pierwszą odpowiedzią na jak sobie radzić w trudnych czasach, jak być szczęśliwym, pierwszą odpowiedzią, taką dziecinną, ja nawet przetestowałam to, tylko że mam do czynienia z dzieckiem bardzo myślącym, więc nie sprawdził mi mojego przypuszczenia. Ale pierwszą receptą to było odejść, schować się, wejść pod łóżko, nie pokazywać się, nie brać udziału. Wtedy cię to, co ci się nie podoba, nie dotknie. Ale nie dotknie cię i nie dotknie cię też nic innego. Jak ktoś jest schowany gdzieś w komórce, jak odwrócony jest plecami do życia, to co go spotka, to co zobaczy. W naszym życiu emocjonalnym występuje pewna ważna bardzo prawidłowość, którą troszkę przegapiamy. Przegapiają ją rodzice, wychowawcy i potem to przechodzi na młode pokolenie dorasta, może po drodze też nie napotkać kogoś, kto to skoryguje albo jakieś drzwi otworzy szeroko. I żyjemy w takim, ja myślę, że w Polsce dużo takich obserwacji można poczynić, że gdy nie będziemy okazywać i nie będziemy rozmawiać i nie będziemy pozwalać na trudne uczucia, takie jak ból, tęsknota, żal, rozpacz, złość, smutek, wstyd, gniew, poczucie winy. Gdy nie będziemy na to pozwalać, gdy będziemy to tłumić, być tak, ja o tym nie chcę rozmawiać, nie mów, że to czujesz, w ogóle tak nie wypada czuć. To niestety, ale w tej naszej przedziwnej, psychologicznej strukturze, gdy odetniemy od świadomości uczucia niedobre, takie, których nie lubimy, albo inni nie lubią, to proszę Państwa, ogłuchniemy, oślepniemy na te uczucia dobre. To nie jest tak, że osoba, która nie wyraża gniewu, nie wyraża protestu, to ona czuje się wyłącznie szczęśliwie. Nic podobnego, to się nie czuje w ogóle. To
To nosi jakąś maskę, za którą bardzo wielu nawet siebie nie potrafi rozpoznać. Jedynym sposobem, żeby człowiek był szczęśliwy, to jest, żeby był prawdziwy. Tak, to mnie boli, tak, to mi się nie podoba, ale to nie znaczy, że ja obrażę się i odwrócę. Czyli tajemnicą zachowania radości życia, czy pogody ducha, bo to są stopniowane, rozmaite odcienie tego szczęścia osobistego. Tajemnicą zachowania tego szczęścia, nawet w trudnych czasach, jest to, że ja będę naprawdę przeżywać to, co przeżywam. I jeżeli mi się coś nie podoba, to jeszcze już zakończę. Jest wskazówka pewna, którą warto po prostu, jest niebywale prosta, warto ją potraktować jak busolę. To jest, ja często się na nią powołuję, bo sama kiedyś, gdy po raz pierwszy usłyszałam, gdy po raz pierwszy odkryłam, że przecież jest taka busola i ona nigdy nie pozwoli mi zabłądzić, to zobaczyłam, że życie wcale nie jest takie trudne. I trudne czasy też wcale nie są takie trudne. W czym kryje się ta busola? Jest to taka modlitwa, którą nazywamy ją modlitwą, ale to jest pewna filozofia, pewien slogan nawet, można to tak nazwać w bardzo prosty sposób, którą się przypisuje a to świętemu Augustynowi, a to Maxwellowi, a to anonimowym alkoholikom, a to jeszcze komuś, a to buddystom. No, najrozmaitsze są interpretacje. Nieważne. Ważny jest krótki trójwiersz. Boże, użycz mi pogody ducha, no, szczęścia nawet, żebym godziła się, czyli żebym akceptowała to, nie wszystko, ale tylko to, czego nie mogę zmienić. Mądre czy nie mądre? No kiwacie głowami, mądre. Żebym dalej idę w tej swojej modlitwie, żebym zmieniała to, co mogę zmieniać. Mądre? No pewnie. I trzecie, najważniejsze, to jest to najwyższe piętro dojrzałości. Żebym miała mądrość, która pozwoli mi odróżnić to, co mogę zmienić, od tego, co nie mogę. I tu, proszę Państwa, jest te szeroko otwarte drzwi. Ponieważ godzenie się i poddawanie się i kapitulowanie przed rzeczami trudnymi jest oczywiście straszną stratą potencjału człowieka, stratą rozwojową. Jeżeli nie podejmiemy trudu, żeby poprawić to, czego nie chcemy zaakceptować, co nam się nie podoba, co godzi, co zagraża, to będziemy stać w miejscu, a nawet, ponieważ nie ma w naturze stania w miejscu, to będziemy się cofać. Dlatego tej mądrości, żeby odróżniać. I jeżeli sama nie potrafię, bo mi się czasami wydaje, na przykład tak strasznie bym chciała zostać baletnicą w Royal Ballet of London. No ale i nawet mogę w tym kierunku pisać CV, rozsyłać, jeździć na przesłuchania, tylko że to jest bez sensu, prawda? To jest bez sensu. Gdybym miała 9 lat dzisiaj, to tak, ale jak mam prawie 90, to nie wchodzi w grę. Dlatego, jak nie umiem rozróżnić, to pytam. Ile to my mamy już ludzi na świecie? 7,5 miliarda. Wśród 7,5 miliarda ludzi
jest mądrość całego wszechświata. I jeżeli czegoś nie wiem, czy się z czymś zmagać, czy to zaakceptować, to zwracam się do ludzi. 7,5 miliarda nie obskoczę, ale swoich 12-15 bliskich osób potrafię. Pani rektor powiedziała fantastyczną rzecz, która właściwie kończy ten mój wykład. Taką powiedzieć, że przyjaźń, drugi człowiek, inni ludzie są odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Oczywiście tych ludzi musimy się nauczyć przebierać, wybierać, dobierać. Nie dlatego, że wśród ludzi są jacyś, którzy nie powinni być. Wszyscy powinni być. Tylko każdy ma swój własny koloryt egzystencjalny. I po prostu trzeba się dopasowywać. Ale gdy jest nawet w sali, ja prowadziłam grupy terapeutyczne przez wiele lat, gdy w sali jest 12 osób i robiliśmy masę ćwiczeń takich, treningów, warsztatów, to wiadomo, że wśród tych 12 osób na pewno będą co najmniej 2 identyczne. Identyczne nie w sensie fotograficznym, ale w sensie psychologicznym. A nawet w tym pokoju mogę powiedzieć, że ludzi podobnych do mnie prawdopodobnie bym znalazła 50, 70, 30. Można by to sprawdzić. Na przykład, gdy ktoś sprawia mi przykrość, to czuję się smutna. Prawda, że niektórzy też. Gdy coś mi się nie uda, to jestem zła na siebie, prawda? I Państwo też. Pod tym względem podobieństwo jest ważne. I w przyjaźni strasznie ważne jest, żeby dobrać, żeby spotkać, żeby odkryć, żeby się dowiedzieć, czy na poziomie takich przeżyć nas więcej łączy, czy nas więcej dzieli. I ci, z którymi nas tyle emocjonalnych podobieństw łączy, to są fantastyczne zadatki, materiał na przyjaźń i na wsparcie. I szczęście osiągamy przez to, że znajdujemy zrozumienie wśród ludzi, którzy są na wyciągnięcie ręki. I umiemy do nich tę rękę wyciągać i umiemy nie przegapić, gdy oni do nas wyciągają dłoń. I właściwie na ciężkie czasy to jest najlepsza recepta. Dziękuję bardzo.